Cześć, witajcie na kanale Bricard.pl. Dzisiaj zapraszam Was do mojej chińskiej restauracji. Chińska restauracja to mój najnowszy mocek. Ostatnio widzieliście relację z placu budowy. Dzisiaj mogę już się pochwalić końcowym efektem. Chińska czy nie chińska? No, nazwałem tą restaurację chińską, ale do końca to ona taka chińska chyba nie jest. Bardziej pasowałaby nazwa może orientalna restauracja. No bo tak, ja w Chinach nie byłem też w Japonii, a to jest takie według mnie połączenie właśnie tych dwóch kultur w tym jednym budynku. No i co najważniejsze, budując tego mocka nie wzorowałem się na żadnym konkretnym budynku. Wierzcie mi lub nie, ale cała ta konstrukcja powstała w zasadzie w mojej głowie i ten efekt przerósł w zasadzie moje najśmielsze oczekiwania. Ja jestem z niego bardzo zadowolony. Wiadomo, no, w głowie miałem różnego rodzaju chińskie budynki, japońskie budynki typu pagoda i tak dalej. Wiedziałem, że ten dach będzie musiał być w zasadzie na każdym piętrze, no ale ponadto większego planu nie było. Do mocka wykorzystałem dwa zestawy. Wykorzystałem oczywiście zestaw z Noodle Shopem 31-131 Creator 3 w jednym, a do tego zestaw z Ninjago, który nazywa się Turniej Żywiołów o numerze 71735. No i w tym mocku zobaczycie mnóstwo elementów właśnie z tych dwóch zestawów. No ale dobra, dość już tego gadania. W końcu muszę Wam pokazać, co tutaj się dzieje. Jak widzicie, sparowałem ten budynek z jednym z ostatnich zestawów chińskiego Nowego Roku i z chińskim teatrem, w zasadzie kinem, a nie teatrem. No i tak mi się wydaje, że to koło siebie pasuje. W mieście właśnie ten budynek będzie znajdował się dokładnie obok tej części tego zestawu chińskiego Nowego Roku. To kino będzie po drugiej stronie ulicy. Ja pozwolę sobie to teraz już rozczepić. Chciałem Wam to jedynie zaprezentować w całości, bo te schody tutaj osobno się nie prezentują zbyt ciekawie. No dobra, no to przyjrzyjmy się już temu budynkowi od zewnątrz. Co mogę tutaj powiedzieć? Kolorystyka jakże chińska, mnóstwo czerwonego, do tego niebieski z czarnym dach, mnóstwo złotych elementów, no i ta nowa podłoga, do tego część brązowych klocków w środku, do czego dojdziemy za chwilę. Tak jak już wspomniałem, w zestawie znajdziecie sporo minifigurek z Ninjago, zestawu, który wykorzystałem, a tak się prezentuje przód, jak już zdążyliście pewnie zauważyć, tak się prezentuje bok. Jest to budynek modułowy i teoretycznie powinno się go tutaj dać złączyć i tak się da to zrobić z tej strony, no ale z racji tego, że w zestawie właśnie ten budynek będzie się znajdował zaraz obok tego parku chińskiego, musiałem tą ścianę jakoś tutaj udekorować, żeby to się fajnie wkomponowało. No i tak to się prezentuje z tyłu. W zasadzie nie ma nic ciekawego, wygląda to, muszę powiedzieć, nawet kiepsko, ale zaraz Wam pokażę, co tutaj jest i dlaczego to tak wygląda. Dobra, teraz możemy się zająć piętrami. Ja ściągnę może dach i zajrzymy do góry. Ja jednak zmieniłem zdanie i zajrzymy najpierw na dół, zmieniłem też kadr i wydaje mi się, że wszystko jest tutaj teraz bardzo fajnie widoczne. Jak widzicie, figurki, tak jak już wspomniałem, z Ninjago, no i z zestawu oczywiście z Noodle Shopem. Na froncie mamy też tą tabliczkę z cennikiem tutaj z tego zestawu, a ściany składają się z kolorów, które wykorzystałem też właśnie z Noodle Shopa, czyli te oliwkowe briki, do tego dołożyłem czerwone briki, no i czarne po prostu takie paski, żeby to wyglądało troszkę ciekawiej. Na ścianie mamy elementy właśnie z tego zestawu też Ninjago, no i tutaj możemy zauważyć jeszcze kuchnię. Tak się to wszystko prezentuje. Na ścianie jeszcze mamy tile'a właśnie też z tego zestawu Ninjago. Jest i stół, sąsiedziska, no i jest ta nowa
podłoga, do tego z przodu kolumny w kolorze czerwonym. Dobra, ja zakładam drugie piętro, a w zasadzie pierwsze piętro i widzimy się za chwilę. Na pierwszym piętrze mamy taką troszkę większą jadalnię, dalej wszystko jest otwarte, jak zauważyliście w tym odcinku nie ma w zasadzie drzwi frontowych, ani na dole, ani tutaj na tym pierwszym piętrze, jest to wszystko takim dosyć otwartym, na takim dosyć otwartym planie. Mamy 3 minifigurki, które świętują tutaj, mamy butelki, kielichy, impreza na całego. Za jedną z tych minifigurek znajduje się taka gablota z 2 mieczami, jest też topór, a do tego jeszcze i taka broń na ścianie. Do końca nie wiem jak się to nazywa, dlatego wolę nie używać żadnej nazwy. Tutaj wykorzystałem te briki w kolorze cielistym, też z zestawu z Noodle Shopem, do tego mnóstwo brików zielonych, ten kolor się nazywa Sand Green, piaskowy zielony, no i do tego jeszcze granatowy niebieski, no żeby to jakoś tutaj uzupełnić. Ponadto na tym piętrze udało mi się jeszcze wcisnąć tutaj mini toaletę, naprawdę w rozmiarze mikro. W zasadzie jest tutaj tylko taka ubikacja pod schodami, jakoś mi się to tam udało jeszcze wcisnąć. Tak prezentuje się jeszcze ta ściana. Widzimy i stół, siedziska, no i taką balustradę, balkon, logo przeniesione w zasadzie z zestawu z Noodle Shopem, no i daszek, latarnie, 2 kolumny. Tak to się prezentuje. Po lewej widzicie, że mamy schody. Te schody prowadzą do apartamentu na górze i tam zaglądamy już w tym momencie. Na górze może nie jest aż tak ciekawie jak w poprzednich częściach tego budynku, no ale też wygląda to naprawdę fajnie. Umieściłem tutaj 2 smoki z zestawu Ninjago, które podkreślają tutaj właśnie tą chińskość tego zestawu. No i do tego okrągłe okno, oczywiście okrąg to też element chiński, bardzo popularny, orientalny w tych wszystkich zestawach, co się pojawia. Do tego apartamentu prowadzą nas tutaj już wspomniane schody, jest też i wejście, no a w środku wygląda całość następująco. Nie ma tutaj już tajli na podłodze, podłoga w zasadzie czarna, darowałem już sobie to tajlowanie, no ale mamy fotel, który jest przeniesiony z zestawu z kreatora. Do tego to radyjko, kwiatek, to wszystko jest też przeniesione, tak samo jak i dywanik. No i do tego jeszcze kwiatek w rogu i książka tutaj na takim mini regale, a w zasadzie nie wiem co to jest, taka mini komoda, półka. No i nad książką jeszcze jest obrazek, tutaj znowu troszkę inna kolorystyka, ale paski dalej zachowane z czarnym takim konturem. No i tak się to prezentuje. Do tego jeszcze mamy dach, który od razu założę. No i tak się jeszcze raz prezentuje całość. Widzicie już tutaj dach założony na górze, złote wykończenia, takie balustrady. Tak to wygląda w całości. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym budynku. Ja budowałem go raptem kilka dni. Na początku było ciężko mi coś wymyślić, ale jak już ruszyłem z budową, to udało mi się go skończyć dosyć szybko. No i za niedługo ten budynek zobaczycie w moim mieście. Także zapraszam Was już na ten odcinek. No i żegnam Was. Cześć!